Dzień dobry Państwu. Donalda Tuska po szczycie Rady, nieformalnym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli oraz po wizycie w Luksemburgu. Panie premierze, bardzo proszę. Dziękuję. Nie spodziewałem się aż tak gorącej atmosfery. To jest być może najcieplejsze dzisiaj miejsce w Europie, Warszawa. Wracam po spotkaniach, przede wszystkim po nieformalnej Radzie Europejskiej, które są właściwie punktem zwrotnym w historii Unii Europejskiej ostatnich kilku, może kilkunastu lat. Nic takiego spektakularnego się nie zdarzyło. Jesteśmy jeszcze przed formalnymi decyzjami, toczyły się negocjacje, kuluarowe rozmowy, więc ta moja opinia może kogoś zdziwić, ale tak naprawdę jesteśmy świadkami takiej radykalnej przemiany, jeśli chodzi o myślenie w stolicach europejskich i w Brukseli o sprawach najważniejszych dla Europy i przede wszystkim dla Polski. Po pierwsze, to była moja pierwsza wizyta w Brukseli po wyborach do Parlamentu Europejskiego i chcę Państwu powiedzieć, że dzisiaj jeszcze bardziej jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy w Polsce, w Europie, ale szczególnie u nas, w naszym kraju, zagłosowali w taki sposób, że Europa dzisiaj mówi naprawdę swoim głosem. Nie słychać dzisiaj w Brukseli tego głosu Putina. Tak naprawdę zamilkły te wszystkie siły polityczne, które jeszcze do niedawna broniły rosyjskiej racji i Europa stała się rzeczywiście w bardzo dużym stopniu zjednoczona, jeśli chodzi o kwestie wojny w Ukrainie, przeciwdziałania rosyjskiej i białoruskiej propagandzie, a także jeśli chodzi o pilnowanie bezpieczeństwa Europy, Polski, naszej granicy. To, co jest z mojego punktu widzenia i z naszego punktu widzenia największym osiągnięciem, to to, że w Europie już nikt nie ma wątpliwości, że kwestia ochrony granic zewnętrznych, to nie jest problem tego czy innego kraju członkowskiego. To jest problem, wyzwanie, zadanie dla całej Unii Europejskiej. I w szczególności chodzi tutaj oczywiście o naszą granicę z Białorusią, która jest poddana największej presji tej migracyjnej, ale przecież my wiemy, że to nie jest presja migracyjna, tylko że jest to presja organizowana przez Łukaszenkę i Putina z wykorzystaniem migrantów z wielu krajów. Dla mnie jest rzeczą bardzo ważną, że niezależnie od poglądów politycznych, kto jest z jakiej partii, z jakiego państwa, czy to jest Portugalia, czy to jest Malta, Szwecja, Niemcy, Francja, w tej sprawie wszyscy mówią jednym głosem i nie mają wątpliwości, że ta granica będzie zadaniem wspólnym dla całej Unii Europejskiej, włącznie z finansowaniem, z środkami europejskimi bezpieczeństwa tej granicy. Równie ważną zmianą jest pełne przekonanie wszystkich bez wyjątku, że obrona europejska, zwiększenie zdolności produkcyjnych, jeśli chodzi o przemysł obronny, to wszystko przestało być jakby przedmiotem, wiecie, sporów czy kłótni, stało się taką wspólną platformą dla praktycznie całej Unii Europejskiej. No tutaj, powiedzmy, nie było słychać za bardzo głosu może naszego dobrego znajomego z Budapesztu, ale wszyscy pozostali właściwie bez wyjątku wiedzieli, że nasze wspólne zadania sprowadzają się w dużej mierze do kwestii bezpieczeństwa Europy w związku z zagrożeniem płynącym ze wschodu. Jak wiecie, jestem negocjatorem wspólnie z kilkoma innymi premierami, prezydentami, negocjatorem tej nowej konstrukcji personalnej w Unii Europejskiej. W czasie tych spotkań przeciągnęły się aż do północy te nieformalne spotkania. Dyskutowaliśmy z prezydentem Macronem, z premierem Hiszpanii Sanchezem, z kanclerzem Niemiec Scholzem, z premierem Grecji Mitsotakisem, z premierem Holandii Markiem Rutte w szóstkę, jak powinna wyglądać ta nowa konstrukcja. I to, co było dla mnie właśnie bardzo ważne, to to, że w tym składzie, który reprezentuje nową większość w Parlamencie Europejskim i zdecydowaną większość w Radzie Europejskiej, a więc wśród premierów i prezydentów, że mieliśmy
takie zdanie, które jest, mogę powiedzieć, które jest polskim zdaniem i nie ma w tym słowa przesady. A więc, że naszymi priorytetami od dzisiaj są, tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo, granica. Jest pełna zgoda co do tego, żeby wesprzeć tę inicjatywę premiera Grecji i moją, a więc żeby wspólnie Europa budowała tę żelazną kopułę na polskim niebie. Do naszej inicjatywy na wschodniej granicy, a więc do Tarczy Wschód, dołączą najprawdopodobniej w najbliższych dniach także inne kraje, w tym kraje bałtyckie, i to też będzie projekt wspierany przez Unię Europejską. Ja wiem, że to nie są komunikaty optymistyczne, bo one dotyczą zagrożeń, złej sytuacji, ale dla mnie jest ważne, że solidarność europejska wokół tych spraw jest coraz bardziej taka jednoznaczna i chcę też powiedzieć, że od momentu, kiedy ukonstytuuje się nowa Komisja Europejska, na pewno Polska będzie miała jeden z decydujących głosów w kwestiach obronności i tego bliskiego sąsiedztwa. Jeszcze dzisiaj nie powiem Państwu, jak będzie wyglądał rozkład tych portfeli w Komisji Europejskiej, ale uzyskałem ze wszystkich stron zapewnienie, że Polska będzie miała jeden z rozstrzygających głosów, jeśli chodzi o te kwestie dla nas tak ważne, jakimi są obrona, rozszerzenie i sąsiedztwo, i co za tym idzie także bezpieczeństwo naszych granic. I od razu, żeby zakończyć spekulację, bo jak leciałem tutaj do Was, to dowiedziałem się, że opozycja pisowska próbuje narzucać narrację dotyczącą i kwestii migracji, i nawet tak oczywistych spraw, jak na przykład moja rozmowa z kanclerzem Scholzem w sprawie tego incydentu na granicy polsko-niemieckiej z tym niezgodnym z procedurami przerzuceniem rodziny migrantów na teren Polski przez niemiecką policję. Więc po pierwsze chcę Państwu powiedzieć jeszcze raz, że wykonuje Polska, i to także dzięki głosom wyborców to jest możliwe, wielki wysiłek i skutecznie to robimy, żeby Europa traktowała walkę z nielegalną migracją jako swój wspólny priorytet. Ale nikt z tego powodu nie rozpętuje rasistowskiej histerii. Dzisiaj w Polsce mamy do czynienia z taką akcją polityczną ze strony PiS-u, który w ciągu jednego dnia ściągał więcej migrantów z Azji i Afryki, niż w przeciągu miesiąca przedostaje się nielegalnie przez wschodnią granicę. I ponosi pełną odpowiedzialność za ten kryzys migracyjny, za tę nieszczelną granicę. I równocześnie czyni z tego taki pretekst czy powód, żeby prowadzić bardzo brutalną kampanię przeciwko polskiemu rządowi, bardzo sprzyjającą narracji putinowskiej. Nie będę mówił kto, ale jeden z europejskich przywódców powiedział mi: słuchaj, jak ja tak patrzę na to, co dzieje się w Polsce, to Putin nie potrzebuje robić nowych fabryk i troli, bo ma w niektórych krajach opozycję, która powtarza dokładnie słowo w słowo jego narrację, a więc, że migracja jest winą Unii Europejskiej albo rządów demokratycznych. Więc chcę jeszcze raz powiedzieć, że między innymi po to wygrywaliśmy wybory, między innymi dlatego Państwo głosowali na nas, żeby granica była szczelna, żebyśmy skutecznie walczyli z nielegalną migracją, nie używając rasistowskich argumentów. Jest rzeczą niedopuszczalną z jednej strony przez lata wpuszczać tutaj bez żadnych ograniczeń setki tysięcy migrantów z Azji i z Afryki, po to, żeby z tego tytułu później prowadzić rasistowską, obrzydliwą tak naprawdę polityczną narrację. I ja już to mówiłem wiele miesięcy temu, ale jest naprawdę specjalne miejsce w piekle politycznym dla tych, którzy pierw powodują problemy na granicy, a później robią z tego tak zwane polityczne złoto. I mam nadzieję, że wreszcie ktoś ich powstrzyma w tym bezwstydnym i takim dla nich hańbiącym traktowaniu tej sprawy. Nic nie zrobili, żeby zatrzymać tę falę.
wszystko robią, żeby wzbudzić strach, lęk, żeby ta narracja putinowska była coraz silniejsza w Polsce, ale damy radę. Znaczy ja tu, proszę, mogę Państwa uspokoić, że te wszystkie działania i w Europie, i w Polsce służą temu, żeby odzyskać pełną kontrolę nad naszą granicą i jestem przekonany, że osiągniemy tutaj, to nie jest łatwe zadanie, ale osiągniemy sukces. O incydencie niemieckim rozmawiałem z kanclerzem Scholzem, więc możecie uspokoić troli pisowskich. Szkoda, że nawet byli premierzy i była pani premier pisowska w tej roli takiego putinowskiego trola występuje i powtarza różne kłamstwa i niesprawdzone informacje. Interweniowałem, rozmawiałem z kanclerzem Scholzem, zobowiązał się do szybkiego wyjaśnienia tej sprawy. Jak wiecie, strona niemiecka przeprosiła za działanie niezgodne z procedurami. Ważny gest, ale powiedziałem kanclerzowi Scholzowi, że dla mnie o wiele ważniejsze od gestów jest to, żeby tego typu sytuacje nie miały miejsca. I jestem przekonany, że strona niemiecka przyjęła to bardzo serio jakby do wiadomości i będziemy pracować razem na rzecz powstrzymania nielegalnej migracji i jedna strona drugiej stronie nie będzie robiła żadnych tego typu, przepraszam za kolokwializm, numerów, ale to mogę Państwu zagwarantować, że będę tego pilnował. Dziękuję bardzo. Mamy czas na kilka pytań, przynajmniej do momentu, kiedy dopadnie nas burza. Dzień dobry, Marta Abramczyk, TVN24. Panie premierze, ja chciałam zapytać, czy według Pana odzyskiwanie pieniędzy z tych fundacji, które dostały te pieniądze za czasów Prawa i Sprawiedliwości, często niesłusznie przyznanych, czy to nie idzie za wolno? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, dlaczego Polska była przeciw NRL? Tutaj chodzi o przepisy dotyczące prawa odbudowy przyrody. Co konkretnie w tych przepisach się Polsce nie podobało? Na co tutaj Polska nie może się zgodzić? Dziękuję. Jak Państwo wiecie, jeśli chodzi o prawo dotyczące odbudowy przyrody, Polska była przeciw nie dlatego, że jesteśmy przeciw odbudowie przyrody w Europie. Tam były dwa problemy, które budziły nasze zasadnicze wątpliwości. Pierwszy problem to pewien typ nakazów i zobowiązań, które są nałożone na państwa członkowskie bez zapewnienia finansowania ze strony Unii Europejskiej. I dwa, to poczucie niepewności. Ja już uprzedzałem o tym zresztą naszych partnerów w Unii Europejskiej, że nie na tym powinno to polegać, że się narzuca pewne ciężary czy obowiązki zamiast budować system zachęt i dobrowolnych działań. Ja chcę powiedzieć, że my w Polsce znajdziemy sposoby, które nie będą dotkliwe dla żadnej z grup, w tym dla polskich rolników. Znajdziemy sposoby bezpieczne dla nas i też doprowadzimy do tego, żeby Unia Europejska swoimi środkami uczestniczyła w finansowaniu tych sposobów, ale my uzyskamy te cele, o których mówi to prawo, nie nakładając na nikogo żadnych przymusów ani ciężarów. Będziemy chcieli powiązać kwestie między innymi odtwarzania mokradeł i zalewania niektórych terenów dzisiaj rolnych z naszą wschodnią granicą. To jest jeden z elementów budowania tej tarczy wschód, czyli uczynienia tej granicy nieprzekraczalnej dla naszych potencjalnych przeciwników. A więc pragnę wszystkich zapewnić, że niezależnie od tego, że nie podoba mi się, kiedy, i to jest takie, powiedziałbym, na szczęście Unia od tego odchodzi, także dzięki naszym akcjom i zdecydowanym działaniom, że nie powinniśmy narzucać czegoś ludziom, tylko pomagać ludziom w procesie także odbudowy przyrody. Ale sprawdzicie nas po działaniach i zobaczycie, że Polska nieprzymuszana i nie znęcająca się nad niektórymi grupami swoich obywateli osiągnie rezultaty dużo wyższe niż średnia europejska, jeśli chodzi o odbudowę przyrody i to w duchu tych przepisów, jakie przyjęto. Ale nikomu niczego na siłę narzucać nie będziemy. A jeśli chodzi o pieniądze dla fundacji? Słuchajcie, dobrze znacie mój pogląd i ja tutaj nie zmienię tego poglądu. Ja bym chciał, tak jak bardzo wielu polskich wyborców, chcielibyśmy, żeby kwestia przywracania praworządności, bo to idzie szybko,
Biorąc pod uwagę stanowisko prezydenta i opozycji, muszę powiedzieć, że jakoś dajemy radę i minister Bodnar daje radę w przywracaniu standardów praworządności. No między innymi Unia Europejska to dostrzegła, doceniła i stąd zwolnienie wszystkich środków europejskich w związku z tym, że widzą, że praworządność w Polsce jest przywracana. Natomiast te bezpośrednie konsekwencje, a więc to, co ma boleć tych, którzy okradali Polskę, okradali Polaków, tak, to idzie za wolno i to jest związane między innymi z tym, że prokuratura jest ciągle, ten dawny kształt prokuratury jest w dużym stopniu chroniony ustawami, decyzjami czy stanowiskiem prezydenta. Nie będę już na nich zrzucał winy, ale no, przyznaję się bez bicia. No, nie jest tak łatwo naprawić i zmotywować całą prokuraturę do działania w sytuacji, w której istotna część tej prokuratury jest zabetonowana ustawami przez PiS i każda najmniejsza zmiana wymaga jakiejś upiornej wojny z prezydentem i no już nie mówiąc o sytuacji w samej prokuraturze. Jeśli chodzi o odzyskiwanie środków, to musi być wszystko zgodne z prawem. Znaczy, my nie jesteśmy rozbójnikami i my nie będziemy stosowali metod, które no, nie będą zgodne po prostu z prawem. I to często kosztuje dużo więcej czasu, ale no, ja na pewno nie po to się tak długo męczyłem znaczy męczyłem, no, ale harowałem jak wół, żeby zmienić sytuację w Polsce, żeby teraz jakoś zrezygnować tylko dlatego, że to nie jest tak łatwe, jak się niektórym wydawało. To jest trudne i będzie trudne, ale to jest moja osobista ambicja. Każdy, kto ukradł, będzie musiał oddać i będzie odpowiadał prędzej czy później przed prokuratorem i sędzią. Dominika Grabowska, TVP Info. Czy Radosław Sikorski zostanie komisarzem do spraw obronności? Czy zajmie jakieś inne wysokie stanowisko? Czy pan go z rządu wypuści, nie wypuści? Rozmawiam z Radosławem Sikorskim także o jego przyszłości. Jak wiecie, jest bardzo mocnym punktem mojego rządu. Jak też państwo dobrze wiedzą, niektórzy członkowie mojego rządu, panie i panowie ministrowie i wiceministrowie, zostali eurodeputowanymi. I to oczywiście też budziło pewne emocje czy znaki zapytania, dlaczego. Więc jeśli pytacie o ten najbardziej prawdopodobny scenariusz, to jednak z Radosławem Sikorskim będziemy chcieli razem dalej prowadzić politykę zagraniczną, bo to jest wielkie wyzwanie, a pozycja Polski mówi nam jedno i to jest bardzo serio argument, że dzisiaj polski minister spraw zagranicznych to jest naprawdę ważna polityczna figura w tym układzie europejskim. A przy talentach i temperamencie, determinacji Radka Sikorskiego warto tę szczególną dzisiaj pozycję Polski wykorzystać do maksimum. Także ja się skłaniam do tego, żeby raczej powiedzieć ministrowi Sikorskiemu: zostań, dalej pomagasz, tu, na miejscu. Piotr Witkowski, Polsat News. Panie premierze, wspomniał pan w Luksemburgu, że prawdopodobnymi kandydatami do objęcia tych najważniejszych funkcji są Ursula von der Leyen, Kaja Kallas i Antonio Costa. Co zatem zaważyło wczoraj, że nie udało się zakończyć tych negocjacji i czy dobrze zrozumiałem, że Polska jest zainteresowana stanowiskiem w Komisji Europejskiej, które będzie związane z bezpieczeństwem, obronnością? Na to drugie pytanie wydaje mi się dość precyzyjnie odpowiedziałem. Oczywiście, jak wiecie, te tak zwane portfolia, czyli te zakresy odpowiedzialności poszczególnych komisarzy, one mogą ulegać pewnym korektom, uzupełnieniom. I ta robota jest jeszcze przed nami. Ale z całą pewnością, tak jak mówiłem, dla mnie kwestia jest dzisiaj komisarz od sąsiedztwa i rozszerzenia. A więc to jest kwestia przyszłości Ukrainy, odbudowy Ukrainy, także interesów na Ukrainie po zakończeniu wojny, bezpieczeństwa polskich interesów, bo wiecie, w przypadku rozszerzenia tego procesu akcesyjnego ktoś musi też pilnować europejskich i polskich interesów. Wiemy, że ewentualny ten proces przystępowania Ukrainy czy Bałkanów do Unii Europejskiej to jest także poważne wyzwanie dla naszych interesów. I dlatego Polska byłaby tutaj bardzo odpowiednim, moim zdaniem, krajem do pilnowania takich rozsądnych i bezpiecznych dla nas reguł. Oczywiście nowy komisarz do spraw obronności. Bardzo ważny. Pierwszy tego typu komisarz w historii Europy.
i wszyscy mówią, że Polska miałaby rzeczywiście tutaj dużą rolę do odegrania. Zobaczymy, jak jeszcze ułożą się te portfele, ale tak, to jest ten obszar, który najbardziej by nas interesował z mojego punktu widzenia. Jeśli chodzi o nazwiska, które pan wymienił, to nie są potencjalni kandydaci. To są kandydaci, którzy na 90% obejmą stanowiska w Unii Europejskiej. Czyli Ursula von der Leyen jako szefowa komisji, Kaja Kallas, pani premier Estonii jako wysoki przedstawiciel, czyli ten minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej, i Antonio Costa, były premier Portugalii, jako szef Rady Europejskiej. Tak, tych nazwisk już nikt nie kwestionuje. Więc chciałbym, żebyście dobrze państwo mnie zrozumieli. Ja już nie miałem czasu, no bo bardzo późno skończyliśmy te rozmowy, żeby w Brukseli to precyzyjnie wytłumaczyć, ale myśmy osiągnęli porozumienie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. I te trzy duże partie polityczne, które mają większość dzisiaj i w Parlamencie Europejskim, i w Radzie Europejskiej, doszły do tego porozumienia dosłownie, no, nam to zajęło, w szóstkę negocjowaliśmy to, no to były 2 spotkania, tak każde po godzinie. I to wszystko. I to właściwie wystarczyło, żeby to porozumienie zbudować. Ono nie mogło zostać sfinalizowane wczoraj, bo wczoraj to było nieformalne spotkanie. To wczoraj to spotkanie w Brukseli polegało na spotkaniach, wiecie, tu w 4 oczy, tu jakieś bilateralne, tu nieformalne, no tak, żeby zobaczyć, gdzie te pola kompromisu są możliwe. I wiadomo było, że formalna decyzja o nominacjach zapadnie za tydzień, w czwartek. I ona zapadnie w czwartek. Bywało tak, że ona zapadała 3 miesiące po wyborach, a tutaj zapadnie 3 tygodnie po wyborach, więc to jest moim zdaniem tempo rekordowe. Oczywiście ja jestem też ostrożny w sformułowaniach, no bo w odniesieniu do takich, znaczy Rada Europejska, czyli premierzy wybierają sami tylko szefa Rady Europejskiej. Nowa szefowa komisji, wierzę, że będzie to pani von der Leyen, musi dostać akceptację parlamentu, więc to jest kolejne dni i tygodnie być może w parlamencie układania tej bezpiecznej większości. Więc ten proces oczywiście jeszcze potrwa, ale na poziomie premierów i prezydentów uważam, że osiągniemy to porozumienie rekordowo szybko. Jedyna różnica jest taka, tego nikt nie ukrywa. Zgodnie z traktatami szefa Rady Europejskiej wybiera się na 2,5 roku. I później ta kadencja może być przedłużona o kolejne 2,5 roku. Słynne 27:1 w moim przypadku, pamiętacie to. Więc ci, którzy zgłosili pana premiera Kostę, chcieliby, żeby deklaracja, że ma 5 lat, była jednoznaczna. My uważamy, że zgodnie z traktatem wybieramy kogoś takiego na 2,5 roku, co nie wyklucza kolejną kadencję dla niego, ale że nie ma tutaj potrzeby jakiejś politycznej deklaracji. To jest ta różnica. Dla niektórych istotna, moim zdaniem absolutnie no mamy tu kilka dni do przebrnięcia. Ja organizuję w poniedziałek, no i później we wtorek, ale raczej w poniedziałek jeszcze konferencję z tymi negocjatorami i sądzę, że no, na 99,9% pojedziemy do Brukseli już z pełni wyklarowanym stanowiskiem. Ale naprawdę wierzcie mi na słowo, nie mówiłbym tego, gdybym nie był tego pewien, no bo to łatwo będzie zweryfikować. Ten proces idzie dobrze i Europa jest bardziej zjednoczona, niż nam się wydawało. Pani minister pokazuje tak i to oznacza czas. Wiem się, że za chwilę nas dopadnie burza, to ostatnie pytanie. Tak. A właśnie, że nie. Nie? No to nie, No to rozwiałem chmury. Będziemy sprawdzać chyba. Natalia Ojewska-Bloomberg. Panie premierze, 2 krótkie pytania. Które bałtyckie kraje dołączą do tarczy wschód? I powiedział pan także, że granica będzie zdaniem wspólnym dla Europy łącznie z finansowaniem. Faktycznie jest już konsensus wśród krajów Unii Europejskiej co do finansowania? Czy może pan coś więcej powiedzieć? Jest polityczny konsensus, że granica, szczególnie polska granica z Białorusią, jest granicą europejską. To jest oczywiste, ale do tej pory nie chciano z tego wyciągać wniosków. Rozmawiałem z większością premierów i prezydentów europejskich dokładnie w tej sprawie i każdy bez wyjątku
także kandydatka na szefową komisji, potwierdzili gotowość traktowania inwestycji w ochronę granicy wschodniej Unii Europejskiej jako wspólne zadanie całej Unii Europejskiej, włącznie z finansowaniem europejskim, no przynajmniej niektórych zadań na tej granicy. Więc oczywiście dopiero z nową komisją będziemy rozmawiali o szczegółach. Ale dzisiaj mogę już Państwa zapewnić, Europa będzie płaciła za nasze bezpieczeństwo, bo nasze bezpieczeństwo na granicy jest europejskim bezpieczeństwem. I bardzo dziękujemy. Dziękuję, do zobaczenia zobaczenia niebawem, może tak. jutro, a może pojutrze. No właśnie, A może całkiem po- niedługo na pewno. Dzięki. Gdzie my idziemy? Tu czy tu?